guys, travel with me on my channel. W marcu 2026 roku odwiedziliśmy Italię i chyba najsłynniejsze miasto świata, Pompeje. Tak naprawdę to dla Pompeji była ta cała wycieczka. I dzisiaj zamierzam Wam o nich trochę opowiedzieć. Pompeje były tętniącym życiem rzymskim miastem we Włoszech, założonym około VIII wieku przed naszą erą. Upadek nastąpił w 79 roku naszej ery, kiedy to wybuch Wezuwiusza pogrzebał je pod prawie 6-metrową warstwą popiołu wulkanicznego i pumeksu. To katastroficzne wydarzenie pochłonęło tysiące ofiar i pozwoliło miastu przetrwać stulecia, aż do ponownego odkrycia w 1748 roku, oferując niezwykły wgląd w życie Rzymian. Położone w pobliżu współczesnego Neapolu, Pompeje zostały pierwotnie założone przez Osków. Później znalazły się pod wpływami greckimi i etruskimi, zanim przekształciły się w zamożny rzymski ośrodek handlowy, liczący około 15 000 mieszkańców. Erupcja, która nastąpiła w 79 roku naszej ery, trwała 2 dni i wyrzuciła śmiercionośne gazy i popiół, które pochłonęły miasto i jego mieszkańców. Choć tradycyjnie uważano, że miało to miejsce w sierpniu, niektóre dowody wskazują, że mogło to mieć miejsce w październiku. Szybkie pogrzebanie w gorącym popiele pozwoliło na niezwykłe zachowanie budynków, dzieł sztuki, jedzenia i odcisków rozkładających się ciał. Miejsce to zostało odkryte w 1748 roku i od tamtej pory okazało się nieocenione dla zrozumienia starożytnej kultury rzymskiej, odsłaniając wille, łaźnie publiczne i graffiti. Dziś znajduje się ono na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Archeolodzy stworzyli odlewy ofiar, wypełniając gipsem puste przestrzenie po rozkładających się ciałach, utrwalając w ten sposób ich ostatnie, bolesne chwile. Więc wracając do historii tego starożytnego rzymskiego miasta, było ono jednym z najważniejszych stanowisk archeologicznych na świecie. Jak wspomniałam wcześniej, położone niedaleko współczesnego Neapolu we Włoszech, zostało pokryte popiołem po wybuchu Wezuwiusza w 79 roku naszej ery, co pozwoliło przyszłym pokoleniom na eksplorację jego budowli i reliktów. Pozostałości Pompejów dają niezwykły wgląd w codzienne życie w szczytowym okresie Imperium Rzymskiego, a doskonale zachowane ulice i domy pozwalają nam wyobrazić sobie życie mieszkańców przed katastrofą. Wykopaliska na tym terenie rozpoczęły się w 1748 roku i wciąż trwają, a archeolodzy wciąż odkrywają nowe fakty na temat tego niegdyś kwitnącego miasta. Ale zacznijmy od początku. W VII wieku przed naszą erą Oskowie osiedlają się w regionie, mając wczesne powiązania z kulturą etruską i grecką. Miasto prężnie rozwija się jako tętniącym życiem port dzięki korzystnemu położeniu i ożywionemu handlowi. W wieku IV przed naszą erą Samnici przyjmują kontrolę nad Pompejami, które od 400 lat prosperują
korzystając z żyznego wulkanicznego krajobrazu, sprzyjającego rolnictwu. W latach 90 do 80 przed naszą erą generał Sulla zdobywa Pompeje i ustanawia je kolonią rzymską. W roku 62 naszej ery silne trzęsienie ziemi niszczy Pompeje. Herculanum, sąsiednie miasteczko, które również odwiedziliśmy i o którym Wam opowiem w kolejnym odcinku, jak również kilka innych miast w rejonie Kampanii. 17 lat później, w roku 79 naszej ery, erupcja Wezuwiusza prowadzi do pogrzebania Pompejów, Herculanum i okolicznych miast pod grubą warstwą popiołu wulkanicznego. I potem następuje cisza, aż do roku 1748, kiedy to hiszpański inżynier podejmuje pierwszą próbę zbadania, co kryje się pod popiołem. 15 lat później inskrypcja odkryta podczas wykopalisk ujawnia tożsamość miasta jako Pompeje. W roku 1863 włoski archeolog znajduje w popiele puste przestrzenie zawierające ludzkie sylwetki i wypełnia je gipsem, tworząc odlewy mieszkańców w ich ostatnich chwilach. Metoda ta jest stosowana do dziś. W 1951 roku archeolog Amedeo Maiuri odkrywa rozległe tereny na południe od Via dell'Abbondanza, odsłaniając piekarnie, pralnie, fabryki i sklepy, a także inskrypcje ścienne przedstawiające wybory i walki gladiatorów. W 1997 roku Pompeje zostają wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. A więc w roku 740 przed naszą erą Oskowie pierwotnie zamieszkiwali zbocza wybrzeża, ale to przybicie Greków i Etrusków w VIII wieku przed naszą erą przyniosło znaczenie portowemu miastu Pompeje. Najważniejszą budowlą tamtych czasów była świątynia dorycka, obecnie nazywana Trójkątnym Forum. Do VI wieku przed naszą erą solidny mur miejski z tufu otaczał społeczność, co świadczyło o zamożności jej mieszkańców, prawdopodobnie dzięki kwitnącemu handlowi morskiemu. Etruskowie zaczęli również zasiedlać sąsiednie regiony, przejmując kontrolę nad armią, a Pompeje ostatecznie stały się częścią Etruskiego Związku Miast. Społeczności tej przypisuje się budowę świątyni Apollina, prymitywnego forum i różnych budynków mieszkalnych. Ich dominacja nie trwała jednak długo, gdyż w 474 roku przed naszą erą region przejęło greckie miasto Cumae wraz z Syrakuzami, pokonując Etrusków w bitwie pod Cumae. Od roku 450 do II wieku przed naszą erą panowała era samnicka. W tym okresie historii Pompejów wiele części miasta było w dużej mierze opuszczonych. Samnici podbili greckie miasto Cumae i wprowadzili nowe style architektoniczne. Po wojnach samnickich, które trwały od roku 343 do 341 przed naszą erą, do Kampanii zaczęli przybywać Rzymianie, integrując Pompeje ze strefą wpływów rzymskich, choć pozostały one pod kontrolą Samnitów.
Podczas III wojny samnickiej, II wojny punickiej, podbojów wschodnich i konfliktu z Pyrrhusem, Pompeje okazywały lojalność wobec Rzymu, ostatecznie akceptując status rzymskiego sojusznika. Pomimo niestabilności politycznej i zmiennych losów, miasto prosperowało dzięki prężnemu rolnictwu, a także produkcji i handlowi oliwą i winem. W tym okresie wzniesiono ważne budowle, takie jak Forum, Świątynia Jowisza, Wielki Teatr, Bazylika i Termy Stabiańskie. W latach 89 przed naszą erą do roku 59 naszej ery panowała era rzymska. W tym okresie Pompeje należały do miast Kampanii, które zbuntowały się przeciwko Rzymowi podczas wojen sprzymierzonych. W 89 roku przed naszą erą Sulla zdobył miasto, zmuszając Pompeje do kapitulacji po upadku Noli. Następnie miasto zostało uznane za kolonię rzymską, a jego mieszkańcy otrzymali obywatelstwo. Wraz z dominującą pozycją łaciny wielu lokalnych arystokratów przyjęło zlatynizowane wersje swoich nazw jako gest lojalności i integracji. W tym okresie powstało wiele gospodarstw rolnych i wiosek, z których wiele zostało później odkopanych, takich jak Villa Misteriów i Villa Diomedesa. Pompeje stały się centrum handlowym z wieloma odnowionymi budynkami i wzniesionymi nowymi obiektami, w tym łaźniami Forum, amfiteatrem pompejańskim i Odeonem, co wzmocniło pozycję miasta jako ośrodka kulturalnego. Jednakże po zamieszkach w 59 roku naszej ery urzędnicy zakazali wszelkich wydarzeń w amfiteatrze przez następne 10 lat. Przed erupcją Wezuwiusza w 79 roku naszej ery niszczycielskie trzęsienie ziemi nawiedziło Pompeje, Herculanum i kilka innych miast Kampanii, siejąc spustoszenie w Zatoce Neapolitańskiej. Nawet po tym silnym trzęsieniu ziemi wstrząsy utrzymywały się, stając się powszechnym zjawiskiem dla mieszkańców, którzy nie rozpoznali zbliżającego się zagrożenia, ponieważ tego typu aktywność sejsmiczna była typowa dla tego obszaru. W dniach poprzedzających erupcję wulkanu mieszkańcy doświadczyli kilku niewielkich trzęsień ziemi, a te zaburzenia rozpoczęły się już 4 dni wcześniej. Zniszczenia spowodowane trzęsieniem ziemi w 62 roku naszej ery nie zostały w pełni opanowane, gdy wybuchł Wezuwiusz. Ponadto w Pompejach zginęło około 600 owiec, prawdopodobnie z powodu toksycznego powietrza, co sugeruje, że trzęsienie ziemi mogło być związane z ponowną aktywnością wulkanu. W 79 roku naszej ery erupcja Wezuwiusza doprowadziła do katastrofalnych zniszczeń i znacznej liczby ofiar w Pompejach, Herculanum i pobliskich miejscowościach. Przez 2 dni obszar ten był zalewany popiołem wulkanicznym, co doprowadziło do pogrzebania całego regionu. W ciągu zaledwie 24 godzin w Pompejach i Herculanum zginęło około 2000 osób, a wiele ofiar udusiło się w domach lub na ulicach, przytłoczonych toksycznymi gazami, chmurami pyłu i gruzem wulkanicznym. Do tej pory odnaleziono około 1150 szczątków. To wydarzenie wulkaniczne nieodwracalnie zmieniło historię i geografię Pompejów. Całe miasto wraz z mieszkańcami zostało pokryte warstwami pumeksu i popiołu o grubości od 6 do 7 metrów. Historia podają, że wybuch przeżyła tylko jedna osoba, mężczyzna o imieniu Cornelius Fuscus, który tragicznie zginął później w trakcie kampanii wojskowej.
Po wybuchu Wezuwiusza początkowe działania ratunkowe mające na celu pomoc ocalałym zostały zniweczone przez kradzieże kosztowności, posągów i innych relikwii. Kolejne erupcje Pompejów pomiędzy 471 a 473 rokiem naszej ery, a także kolejna w 512 roku naszej ery, jeszcze bardziej pogrzebały pozostałości miasta. W 1592 roku podczas budowy podziemnego akweduktu architekt Domenico Fontana natknął się na starożytne mury zdobione malowidłami, inskrypcjami. Następnie w 1748 roku hiszpański architekt Roque Joaquín de Alcubierre odkrył kolejne pozostałości w tym miejscu. Inskrypcja znaleziona w 1763 roku potwierdziła tożsamość miasta jako Pompejów. Na przestrzeni lat liczne wykopaliska ujawniły niezwykłe znaleziska, w tym puste przestrzenie we warstwach popiołu, w których znajdowały się ludzkie szczątki. Giuseppe Fiorelli, który odkrył te szczątki, w nowatorski sposób wypełnił puste przestrzenie gipsem, aby odtworzyć kształty ciał. Metoda ta nadal jest stosowana z użyciem przeźroczystej żywicy, która chroni kości przed dalszym niszczeniem. Proces wykopalisk obejmował również podział miasta na odrębne obszary i bloki, numerację domów oraz skrupulatną dokumentację wszystkich odkryć i znalezisk. Wykopaliska w latach 20. XX wieku stały się znacznie bardziej ustrukturyzowane i metodyczne. Architekt Amedeo Maiuri zidentyfikował znaczące obszary na południe od Via del Abbondanza, w których znajdowały się piekarnie, foluszniki, fabryki i różne sklepy, a także inskrypcje ścienne ilustrujące wydarzenia elekcyjne i walki gladiatorów. Niestety, znaleziska te nie zostały odpowiednio udokumentowane i nie zostały starannie zabezpieczone do ewentualnej rekonstrukcji. W rezultacie dalsze prace wykopaliskowe zostały zawieszone, ponieważ władze przedłożyły konserwację istniejących ruin Pompejów ponad eksplorację nowych stanowisk, budowli i skarbów. W 2016 roku David Gilmour, gitarzysta Pink Floyd, wystąpił na żywo w amfiteatrze, co było pierwszym publicznym występem od 1979 roku naszej ery. W 2018 roku archeolodzy odkryli szczątki koni zaprzężonych w willę tajemnic. W kolejnych latach odkryto termopolium, naczynia terakotowe, brązową miskę do picia, barek z przekąskami, freski, resztki posiłków, ceramiczne dzbany i gulasze. Do 2020 roku Eric Poller z Uniwersytetu Massachusetts w Amherst we współpracy z Pompeii Bibliography and Mapping Project zainicjował nowe wykopaliska w Pompejach. W 2021 roku archeolodzy odkryli brązowy rydwan ceremonialny i malowany grobowiec należący do niewolnika. Biorąc pod uwagę ogrom i historyczne znaczenie Pompejów, konieczne było wdrożenie różnorodnych działań konserwatorskich. Inicjatywy te miały na celu ograniczenie wpływu zarówno czynników naturalnych, jak i działalności człowieka, które zagrażałyby temu miejscu. Specjalna Komisja Archeologiczna Napoli i Pompejów nadzoruje wszystkie strategie finansowania i konserwacji,
koncentrując się na zapobieganiu kradzieżom, zarządzaniu dostępem dla turystów, renowacji fresków, rzeźb i innych artefaktów, rekonstrukcji budynków oraz eliminacji inwazyjnych gatunków roślin, a wszystko to przy jednoczesnym wykorzystaniu zaawansowanych technologii. W 1999 roku wstrzymano prace wykopaliskowe, przeznaczając środki finansowe na utrzymanie ruin, aby zapobiegać dalszemu niszczeniu, a nie na nowe wykopaliska. Stanowiska podzielono na wyznaczone obszary w celu lepszej identyfikacji, a szczątki zmarłych przekształcono w odlewy. Ważne zabytki, takie jak forum, amfiteatr i wille, zostały odrestaurowane w celu zabezpieczenia przed dalszymi uszkodzeniami i degradacją. Ruiny Pompejów, pogrzebane pod popiołem wulkanicznym przez ponad 2000 lat, pozostały w zadziwiająco nienaruszonym stanie aż do rozpoczęcia wykopalisk. Po odkryciu artefakty i konstrukcje były narażone na szereg zagrożeń, w tym działanie promieni słonecznych, wilgoci, erozję, wahania klimatu oraz wpływ roślin i zwierząt. Dodatkowo problemy takie jak wandalizm, wzmożony ruch turystyczny, kradzieże i skutki wojny przyczyniły się do degradacji tego historycznego miejsca, komplikując prace konserwatorskie archeologów. W 2010 roku ulewne deszcze i niewystarczające odwodnienie doprowadziły do zawalenia się domu gladiatorów. Co więcej, chaotyczne prace wykopaliskowe uszkodziły wiele ważnych obiektów. Na przykład zestaw brązowych liter odkryty na ścianie został nieprawidłowo usunięty bez udokumentowania ich pierwotnego położenia, co doprowadziło do utraty historycznego kontekstu i znaczenia. Te powtarzające się problemy wzbudziły obawy archeologów dotyczące inicjatyw konserwatorskich. Mimo że na konserwację zabytków przeznaczone są fundusze, ich wielkość i wielość wyzwań sprawiają, że są one niewystarczające. W rezultacie dochodzi do stopniowego niszczenia tego miejsca. Historia Pompejów jest niewątpliwie fascynująca. To starożytne miasto zostało otwarte dla zwiedzających w 1874 roku jako muzeum na świeżym powietrzu, prezentujące odkrycia archeologiczne, ilustrujące życie jego mieszkańców. Z czasem Pompeje stały się główną atrakcją turystyczną, przyciągając do swoich ruin około 2,5 miliona turystów rocznie. Miejsce to jest świadectwem bogatej historii, stylu życia i kultury starożytnego Rzymu. Zajmujące 66 hektarów Pompeje obejmują pozostałości licznych budowli publicznych podzielonych na 3 główne części: forum, amfiteatr i palestra oraz forum trójkątne. Można tu podziwiać doskonale zachowane domy, świątynie, kawiarnie, sklepy, gospodarstwa rolne, ogrody, winnice, a nawet dom publiczny. Wszystkie te miejsca dają wgląd w codzienne życie Rzymian. Zachwyć się zachwycającymi freskami, dziełami sztuki, rzeźbami i inskrypcjami zdobiącymi mury i kamienie. Poznaj układ miasta i nie przegap okazji wjechania na Wezuwiusz, aby podziwiać zapierające dech w piersiach widoki na region o bogatej kulturze i historii. To obowiązkowy przystanek podczas wizyty
we Włoszech. Na nas wizyta w Pompejach wywarła przeogromne wrażenie. Dostarczyła nam niesamowitych emocji. I po raz kolejny stwierdzam, że Italia jest jednym z najpiękniejszych, najbardziej urokliwych, najciekawszych zakątków świata, przynajmniej dla mnie. Także zachęcam Was do obejrzenia reszty odcinka i powrotu na mój kanał, aby zobaczyć kolejne. Trzymajcie się! Stone on the sandals, markets full of grain, vines on the courtyard wall, heat without a rain. Mothers at the fountain, boys with painted shields, smoke from the cook fires drifting through the fields. Then the ground starts talking. Copper on the table, bread left hard and warm. LA in the alley, running from the storm. Priests on the stairway, faces turn to white. Even the proudest marble blinks against the light. Then the sky goes silent like a closed up door. Every heart is listening for the next to dawn and more. Ashes of Pompeii, ashes of Pompeii. Hold me in the falling, hold me in the flame. Ashes of Pompeii, ashes of Pompeii. You can name a ruin till you lose your name. I can still see sandals pressed into the dust. A child beside the doorway, looking up at us. Time wrote on the plaster, time on every face. What was built in pride turned to a breathing trace. Ashes of Pompeii.